Siema robaczki, witajcie w kolejnym odcinku najlepszego polskiego podcastu w Polsce i na świecie. The best ever. To już 13 odcinek. W poprzednim odcinku powiedziałem wam co nieco o tym, co Polacy robią nad morzem latem. Jeżeli jeszcze go nie przesłuchaliście, to koniecznie to zróbcie, bo niebawem powiem wam coś o polskich górach. The Polish Mountains. Dziś 13 odcinek, wyjątkowy. Z czym wam się kojarzy liczba 13? W wielu krajach 13 to pechowa liczba, unlucky number. Niektóre hotele nie mają 13 piętra, no 13th floor. W samolotach czasem brakuje 13 rzędu, no 13th row. Na niektórych ulicach nie ma domu z numerem 13. Czy w Polsce jest tak samo? Czy Polacy są przesądni? Michał, co to znaczy być przesądnym? Przesądny to po angielsku superstitious. Osoba przesądna wierzy, że niektóre rzeczy mogą przynieść szczęście albo pecha. Przy okazji możesz nauczyć się jeszcze jednego słowa. Sąd to po angielsku court. Sąd to miejsce, gdzie sędzia, judge, decyduje, kto ma rację i czy ktoś złamał prawo. Break the law. Tak, w pewnym stopniu Polacy są przesądni. Choć zależy to od wieku, age, wychowania, upbringing i indywidualnych przekonań, beliefs. Wielu ludzi mówi, że nie wierzy w przesądy, superstitions, ale i tak czasem ich przestrzega. To follow. Tak, na wszelki wypadek. Just in case. Uwaga na dwa polskie słowa. Przypadek i wypadek. Przez przypadek. Niechcący. Accidentally. Przykładowe zdanie. Przez przypadek wysłałem wiadomość do złej osoby. Wypadek to niebezpieczne wydarzenie, w którym ktoś jest ranny lub coś zostaje zniszczone. Przykład. Na drodze był wypadek. Na szczęście, fortunately, nikomu nic się nie stało. Na wszelki wypadek. Just in case. Robimy coś, ponieważ może wydarzyć się jakiś problem. Przykłady. Weź parasol na wszelki wypadek. Weź trochę gotówki na wszelki wypadek. Dziś powiem wam, w co Polacy wierzą. Dajcie znać w komentarzu, czy słyszeliście o przesądach, o których wam dziś
powiem. Jestem ciekaw, czy też jesteście przesądni jak część polskiego społeczeństwa, society. Pierwszy przesąd. Wiele osób uważa, że piątek 13 to wyjątkowo pechowy dzień. Niektórzy unikają wtedy ważnych decyzji albo podróży. Niektórzy nawet nie wychodzą z domu. Tak na wszelki wypadek. Inni z kolei, on the other hand, twierdzą, że to zwykły dzień, dopóki nie zgubią kluczy. Until they lose their keys. Drugi przesąd. W Polsce mówi się, że czarny kot przebiegający drogę przynosi pecha. Niektórzy zatrzymują się na chwilę albo wybierają inną drogę. Gdy byłem dzieckiem, trochę wierzyłem w ten przesąd. Mam teorię, że czarne koty doskonale znają ten przesąd i specjalnie, on purpose, przecinają ludziom drogę. Trzeci przesąd. Polacy wierzą, że rozsypana sól zapowiada kłótnię, an argument, a stłuczone lustro przynosi 7 lat pecha. Tutaj zatrzymajmy się na chwilę. W języku angielskim mamy czasownik to spill. W języku polskim rozsypać to też to spill, ale musi chodzić o coś sypkiego, powdery. Z kolei rozlać to też to spill, ale gdy mówimy o płynach, fluids. Możesz powiedzieć, że szkło, glass, rozsypało się po całej podłodze. 7 lat pecha? To nie brzmi dobrze. No i sporo sprzątania. Czwarty przesąd. Nie przez próg. Not over the threshold. Możesz to czasem usłyszeć, gdy chcesz się z kimś przywitać w jego domu. W Polsce wiele osób uważa, że nie powinno się podawać ręki przez próg. Dlaczego? Tak, zgadłeś, bo to przynosi pecha. Dlatego najpierw jedna osoba wchodzi do środka, albo druga wychodzi na zewnątrz. Śmieszna sytuacja. Piąty przesąd. W Polsce niektórzy wierzą, że jeśli wrócisz do domu, bo o czymś zapomniałeś, powinieneś na chwilę usiąść przed ponownym wyjściem. Jeżeli jeszcze nie oglądałeś filmu Dzień Świra, to koniecznie obejrzyj ten polski klasyk. Główny bohater tego filmu wierzy w niektóre przesądy. Dowiesz się bardzo dużo o polskiej kulturze. Szósty przesąd. Kolejny przesąd nie jest aż tak powszechny jak poprzednie, ale wiem, że niektórzy w niego wierzą. Niektórzy wierzą, że pierwszy gość w nowym roku powinien być mężczyzną.
Jeśli pierwsza przyjdzie kobieta, według przesądu, according to the superstition, rok może nie być tak dobry. Michał, wiedziałem. Dyskryminujecie kobiety. Nie wiem, dlaczego tak jest. Skąd to się wzięło, nie mam pojęcia, ale na wszelki wypadek, jak was teściowa będzie chciała odwiedzić w nowy rok, to jej nie wpuszczajcie. Tak, na wszelki wypadek. 7. Przesąd. Swoją drogą 13 jest pechowa, ale 7 jest uznawana za szczęśliwą liczbę. Polacy lubią 7. Ale na 7. przesąd wybrałem coś naprawdę wyjątkowego. Mój ulubiony przesąd. Ten przesąd wymaga co najmniej 2 osób. Jedno z was musi być dzieckiem. Uwaga! Wyobraź sobie, że znowu jesteś dzieckiem. Mieszkasz w małym mieszkaniu z rodzicami. Bawisz się na podłodze w przedpokoju, in the hall. Jesteś już trochę zmęczony, więc leżysz na podłodze, a ktoś, kto chce przejść z jednego pokoju do drugiego, musi zrobić duży krok, a big step, i przejść nad tobą, and step over you. Co się stanie, jeżeli ktoś przejdzie nad tobą, a nie obok ciebie? Może to zabrzmieć groteskowo, ale niestety nie urośniesz. Uwielbiam ten przesąd. Jako dziecko często leżałem na podłodze i mój tata często przechodził nade mną. I co? No i jestem niski. Przypadek? Nie sądzę. Jest sporo przesądów, o których nie wspomniałem. Są przesądy związane z egzaminami, świętami Bożego Narodzenia i wiele innych. Na pewno kiedyś do nich wrócimy. Nie sprawdziłem żadnych statystyk, ale wydaje mi się, że Polacy z roku na rok są coraz mniej przesądni. Co ciekawe, sporo Polaków deklaruje się jako chrześcijanie, więc teoretycznie nie powinni wierzyć w przesądy. To jest temat na osobny odcinek, więc na pewno też kiedyś o tym porozmawiamy. Ja raczej nie wierzę w przesądy, aczkolwiek czasem, na wszelki wypadek, trochę tak. Na koniec powiem wam o jednym przesądzie, który też lubię. Na wiosnę, gdy wszystko budzi się do życia, lubię jechać w góry i tam pospacerować. Jeżeli pierwszy motyl, butterfly, którego zobaczysz, będzie czarny, to znaczy, że będziesz mieć w tym roku pecha. Z kolei, jeżeli będzie biały lub kolorowy, to twój rok będzie udany. Nie wierzę w to za bardzo, ale gdy zobaczę jakiegoś motyla, to wolę, żeby jednak nie był czarny. Tak, na wszelki wypadek. Na dziś to tyle. Trzymajcie się. Pa, pa.